Jakie trzy najważniejsze doświadczenia wynieśli Państwo z realizacji projektów energetycznych? Jakich partnerów, chcielibyśmy się dowiedzieć, warto zaprosić do współpracy już na początku takiego procesu? Jak powiedział Napoleon, czego jest potrzebne do prowadzenia wojny? Pieniędzy, pieniędzy, pieniędzy. My możemy też tak to spuentować, co jest potrzebne do transformacji energetycznej, ale obok tego postawimy trzy też kolejne punkty. Współpraca, współpraca, współpraca. Transformacja energetyczna nie może być z jednej strony wyizolowana dla danej placówki. Poza tym zasób wiedzy, zasób kompetencji w urzędzie miasta nie jest aż tak szeroki, tak głęboki, więc musimy sięgać do źródeł wiedzy zewnętrznej. Tutaj jest i współpraca z uczelniami miejscowymi w postaci uniwersytetu, w postaci Politechniki Gdańskiej, Instytut Maszyn Przepływowych, w postaci Uniwersytetu Morskiego, ale sięgamy też do Akademii Górniczo-Hutniczej, do Krakowa, która ma bardzo duże doświadczenia w prowadzeniu projektów biznesowych, ponieważ musimy zwrócić uwagę na bankowalność tych projektów. Oczywiście przy projektach skierowanych na samodzielność, samowystarczalność nie zawsze ta bankowalność gra, dlatego że z reguły projekty skierowane na obronność nie są bankowalne. To jest stały taki konflikt, no bo trudno przypisać produkcję czołgów do bankowalności, ale w tym momencie my nakładamy tą bankowalność na obronę cywilną i mamy dual use, czyli mamy jakby dwa kierunki załatwione. Mamy i transformację energetyczną, ale mamy też odporność. Sięgamy tutaj właśnie do doświadczeń nie tylko uczelni zewnętrznych, nie tylko biznesmenów czy też przedsiębiorstw, bo też z nimi się kontaktujemy, prowadzimy szerokie konsultacje, ale także rozmawiamy z energoperatorem, z którą też współpracujemy na poziomie w zasadzie każdym, czyli moc przyłączeniowa, warunki przyłączeniowe. My się w zasadzie spotykamy raz na kwartał, prowadzimy rozmowy, dlatego że nasze projekty są bardzo szerokie i bardzo głębokie. Dlaczego głębokie? Dlatego, że wiadomo, że to, co mówiliśmy na wstępie, dawniej była struktura energetyczna scentralizowana ściśle. I wszystkie procedury, wszystkie przepisy są skoncentrowane na tej centralizacji. My poprzez nasze działania uzmysławiamy, pokazujemy, gdzie jednak należałoby zmienić pewne spojrzenie na problemy energetyczne. I tutaj jest na przykład wspólne działanie w ramach Unii Miasteczek Polskich i z Energoperator i w ogóle z OSD w ramach akceleratora przy prezesie URE, gdzie też podsuwamy pewne działania, pewne możliwości, które my sami doświadczamy, które my sami tworzymy. Właśnie ten nadrzędny system sterujący, czy też lokalny obszar bilansujący, który mógłby być dobrą odpowiedzią na bilansowanie nadprodukcji energii poprzez PV-ki w okresie letnim, ponieważ my nie jesteśmy nastawieni na sprzedaż tej energii, my jesteśmy nastawieni na zagospodarowanie tej energii wewnątrz naszych gmin, na nasze potrzeby. Bardzo szeroka współpraca, także jak powiedziałem jeszcze raz, współpraca, współpraca, współpraca.